byśmy nie przeżyli, to i tak nas nie znajdziecie, więc nie mówimy, gdzie jesteśmy. O, tu mają zioła wszelkie i gość ewidentnie jest zjarany, który to sprzedaje. Widzicie to? Stoi tam. Jest! Jak dobrze cię widzieć! Słuchajcie, podobno tutaj jest pralnia. Wiecie gdzie? Gdzieś tu. Dzień dobry, chciałbym wam jeszcze pokazać tylko mieszkanie, jakie tutaj można dostać, za jaką cenę. Płaciliśmy za dobę mniej więcej tyle, ile widzicie na ekranie. I pokazuję i objaśniam. No mozaika, słuchajcie, jak w każdym wrocławskim mieszkaniu. Ja również jak byłem studentem w takich mieszkałem, więc jest tak samo jak w Polsce. Łazienka, pralka, boiler 30 bodajże litrów, może 50, tak czy siak mały. Telewizor w obu pokojach. Z Netflixem i z YouTube'em, Smart TV jest. Klima akurat tutaj nie działa, ale są na szczęście dwie, dlatego działa. No tak zrobione jest ze smakiem, ze starego nowe, ale nie ma się do czego przypierdzielić, prawda? Proszę zobaczyć. Z takim widokiem tam. No nie to ładne, nie to brzydkie. Jeszcze tu. Takie warunki za takie pieniądze. Czyli nic dodać, nic ująć. No i od razu przedstawiając wam drugą opcję mieszkania, to jest kawalerka taka. $140 za takie mieszkanko, za 3 noce. A tam wychodziło więcej. Ale była pralka i było to na starówce. Tu jesteśmy tak trochę w czarnej dupie. I jeszcze dodatkowo tam były 2 pokoje. Tu jest to jest kawalerka taka jedna, widzicie? Także no jest inaczej. Co jest innego w Urugwaju niż w Polsce? No w drugą stronę będzie schodzić woda, bo siły Coriolisa tutaj będą działać w odwrotną stronę, bo jesteśmy po drugiej stronie równika i uwaga, sprawdzamy. O! Nie no, w prawo idzie. Nie, w lewo. Tu się kręci, no. Faktycznie! Nie kłamali. Są takie miejsca, trochę jak, nie wiem, hala koszyki, no nie wiem do czego to porównać, ale są takie miejsca właśnie jak tutaj, gdzie jest mnóstwo miejsc do jedzenia, do zrobienia sobie zakupu. Jest to w stosunkowo lepszych cenach i naprawdę jest duży wybór, także naprawdę fajne miejsce, już wam pokazuję. Bardzo znaną rzeczą tutaj są espanadas, czyli takie pierożki. Dzisiaj ich akurat nie zjemy, ale na pewno jeszcze ich spróbujemy. To są takie przekąski, one są tanie i ludzie po prostu tak na co dzień w biegu jedzą raczej to, tylko z różnym farszem. Postanowiliśmy spróbować lokalnego piwka. No i piwko jest tutaj takie z nutą plastra miodu, ja bym to tak nazwał. Ewidentnie czuć plaster miodu i lekką słodycz. Bardzo dobre. Dawaj Julcio, testuj, piękną pizzę masz. Może być gorąca. Ale jest gorąca. Tak? Aha, to Bardzo? mama potestuje. A, też nie. Jest bardzo gorąca. Jest pyszna. Takie ciekawe, grube ciasto, ale jest tu bardzo dużo ludzi. Świadczy to o tym, że to jest dobre. Faktycznie jest, czuć czosneczek. Pizza jest taka troszkę grubsza, nie włoska, raczej w stylu amerykańskim. Wchodzę w to. Mamy tutaj z kurczakiem i z wołowiną. Spróbuję najpierw z wołowiną. Wyborny. Prawdziwie kukurydziany placek. Nie wiem co tam jest dalej, ale wszystko jest zajebiste. A browar jeszcze lepszy. Sztosiwo. Lekko mnie martwi tutaj jedna rzecz, gdyż idę tu i idę, wszędzie tu idę i nie widziałem ani jednego Forda, ale jest jeden Ford Ka. Czyli jest nadzieja. A martwi mnie to dlatego, że jak nasz się zepsuje, to go nikt tu nie naprawi. Natomiast spójrzcie na to. Czyż to nie jest piękne? Pomalowane mazakiem opony, wypchane pianką montażową drzwi, przyciemnione wszystkie szyby. Co to za auto? Nie mam pojęcia.
przykład, że w takich krajach można jeszcze znaleźć klasyki motoryzacji. Już wam pokazałem któryś z rzędu. Jeśli nie widzieliście, to patrzcie teraz. Kolejny przykład. Piękne to jest, piękne. Pan mi pozwolił nagrać to piękne cudo, zaraz obok jednego widzieliśmy drugiego. Nocne marsze są też fajne. Tak naprawdę nie są nocne, bo jest jakaś tam 18, 19. To jest jeszcze ludzka pora, po prostu jest zima. Chodzimy sobie, oglądamy tak naprawdę trochę tutejsze życie. Trochę się czuję, jakbyśmy tutaj po prostu mieszkali, no bo chwilowo nic nie robimy, nie mamy się jak przemieszczać za bardzo Uberem albo na nogach. Także spoko jest całkiem. Trochę mamy chillowo, trochę mogę popracować. Także to też mi pasuje. Zaraz pochillujemy w domu. Romantyczna kolacja przy winie. Tak. Dlatego to jest testing wina urugwajskiego. Tak. Jakie jest to wino? No jest pyszne. No jest dobre. Jak na to, że wzięliśmy chyba najtańsze, to... Tak, no jest bardzo dobre. Taki kwiatowy bukiet, ale też ma takie cierpkie zostaje na koniec. Ale bardzo pyszne. Wyszliśmy dzisiaj w końcu z domu, wybraliśmy się na Pchli Targ, czyli jak wszędzie w niedzielę jest coś takiego jak targ, więc poszliśmy. O, tu mają zioła wszelkie i gość ewidentnie jest zjerany, który to sprzedaje. Tu są dużo bardziej normalne ceny, nie? Gdzie trzeba jeść, Klaudia? No, przy miejscowych budach albo tam, gdzie jest najwięcej ludzi. Tak, tam gdzie jest dużo ludzi, tak jest. Para mí, arepa una y una empanada. Arepa. Bueno, bueno. Pollo, Bueno. cerdo, carne, Carne. Carne. de carne. Ajá. De muy bien, muy bien, Es buena, sí. Qué buena. Una buena. empanada de carne y una arepa de carne y la empanada Buena. O, gracias. no ha salido la... Empanadas. To jest taki pieróg. Tutaj, tak, taki pieróg i tutaj jest w środku wołowina, patrzcie, i dużo sera. No i to jest wszystko w takim cieście kukurydzianym, ale jest turbo gorące. Pycha. Nie no, sztos. Pyszne to jest. Piękny samochód, jeszcze ma napisane Fantastico na tekturze przed sobą. Wszyscy się już zwijają, ale co wam chcę powiedzieć, że targ jest taki super, bo kupiliśmy plecak warzyw i owoców za tam 7 zł. Tak, i no te No i zjedliśmy, tak, tradycyjne typowe jedzenie. No i jeszcze kupiłem piątkę zielska za 55 zł. Ciekawe czy nie oszukany, ale facet mówi, że sam... Aha, no i co jeszcze mam? Ciastko z ziołem. Podobno tu jest gram zioła w tym. Atención. Tranquilo. I uczymy się mówić po hiszpańsku. Dzisiaj rano musieliśmy troszeczkę powtórzyć sobie lekcję, prawda, Klauduniu? Tak. I od razu ciach na praktykę z native speakerami od razu. Poinformowano nas, że można odebrać naszego kamperka, także jesteśmy gdzie? W porcie Montevideo. Ciekawe, czy nic mu się nie stało i czy wszystko jest w środku. Czekajcie z niecierpliwością. Widzicie to? Stoi tam. Jest! Jak dobrze Cię widzieć! Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat kampera, na temat tego jak on tutaj przypłynął, w jakim stanie go zastaliśmy, wpadajcie na nasz poradnik i oglądajcie. Ściągam nasze YouTuby, bo trochę jest niebezpiecznie chyba jeździć z tym. Więc trzeba by to zdjąć i się nie narażać, nie? Znaleźliśmy takie miejsce do zaparkowania przy głównej ulicy i przy urzędzie, gdzie jeszcze siedzi facet w budzie bardzo blisko i się patrzy. Krótko i na temat. Pakowaliśmy się z walichami do kampera i ruszamy. Ja jestem przeziębiony, nie wiem ile dam radę, ale trochę przejedziemy.
Proszę bardzo, kamper nadal pali z pierwszego. Nie ma wody, gazu, prądu, ani benzyny. Także jedziemy najpierw na stację. Jest problem z tym, że na stacjach tutaj nie ma w ogóle gazu LPG ani CNG. No i mamy pustą butlę, bo na statek trzeba było wypuścić ten gaz. No i mamy problem, mamy różne końcówki, słuchajcie, że można tankować na wszelkiego rodzaju stacjach, ale na stacjach gazu nie ma. Polecono nam na stacji taki tutaj sklep, gdzie niby niektórzy napełniają. No i zobaczymy. Śmierdzi gazem, więc coś próbują nam zrobić, ale czy to się uda, to nie wiem. Zobaczymy. Podjechaliśmy do innego gazownika. Rio Gaz się nazywa. I ten gazownik się okazało, że jak się odkręci z butli tą wierzchnią nakrętkę, to jest tam mniejszy gwint i że to jest gwint, który obowiązuje w Argentynie. I podali nam inny adres i tutaj pan miał taką końcówkę, że mógł nam to zatankować i nam zatankowali całe 5 kg gazu za tam 70 zł i mamy gaz. Także no już większość rzeczy ogarnęliśmy, bo już mamy wodę, mamy gaz, więc już tylko prąd też już załączyłem, się ładuje, więc tak naprawdę tylko zakupy zrobić i żyć. Jest super. Jak pod każdym dużym miastem są takie coś a la slumsy, tam widzicie, takie baraki, no i ludzie tam chyba mieszkają, no. Wisi pranie, ognisko się tam pali z tyłu, nie wszystkie mają okna. Jak chcecie zjechać z autostrady jakby w lewo, to musicie zjechać w prawo i tak jak widać teraz, po prostu tą drogę przeciąć. No oni sobie tu jadą szybko. No i wiecie co? Obiecaliśmy sobie, że będziemy w Ameryce Południowej zawsze spali na kempingach, że będziemy bezpiecznie zawsze i już pierwszą noc śpimy na dziko. Jakbyśmy nie przeżyli, to i tak nas nie znajdziecie, więc nie mówimy, gdzie jesteśmy. Jezus Maria. Dzień dobry kochani, wstał nowy dzień, nikt nas nie zabił, więc jest dobrze. Czy było niebezpiecznie? Wydaje mi się, że jest bezpiecznie. To są małe miejscowości. Jesteśmy w pięknym miejscu, już wam pokazuję. Jesteśmy na Rio de Plata, jest tu piękna plaża, miejsce do kempingowania, huśtaweczki. Tam są jeszcze grille z tamtej strony. Natomiast od rana pada, w nocy też padało. Efekty są takie, że tutaj kapie stąd. Czy jesteśmy zaskoczeni? Nie. A dlatego z Polski przywiozłem jeden klej kamperowy, drugi klej kamperowy, mnóstwo innych rzeczy, aby to ogarnąć, bo zdarzyło nam się już to wcześniej w Maroko, więc wiedzieliśmy, że taki problem jest. Więc ogarniemy, no tylko musi przestać padać. No nie mamy też internetu, bo trzeba wszystko wywalić, żeby podłączyć routery i anteny. Trzeba wyjąć rowery i tak dalej. Co wam chcę powiedzieć? Tu stoją co? Walizki. I mi się wydaje, że wy sobie myśleliście, że my idziemy z tymi walizkami takimi połamanymi. O tutaj proszę. Tak. To takie brudne stare. Tutaj kółka na śrubę. Proszę bardzo. Które i tak się rozwalają, że co powiecie, aha, no tak, no tutaj jeszcze rączka połamana i powiecie, o taki biznes, taki inwestor jak z koziej dupy trąba, bo z walizkami rozwalającymi się w podróż dookoła świata jedzie. Otóż myśmy wymyślili sobie, tą walizkę z dziurą kupiliśmy na OLX za 20 zł, tą czerwoną moja żona ma odkąd była nastolatką od rodziców, tą ze śrubą po prostu nam się rozleciała, używaliśmy jej, ale nam się rozleciała i po prostu postanowiliśmy, że bierzemy te rozwalające się walizki, dokupiliśmy trzecią na Elixie za pół darmo i je po prostu dzisiaj wystawimy gdzieś na śmietnik, ktoś pewnie sobie je weźmie jeszcze tutaj z okolicznych osób, jak nie to po prostu śmieciarze je zabiorą. No i tak to wymyśliliśmy, żeby łatwo się przetransportować. Po prostu wzięliśmy najgorsze walizki jakie się dało i idą dzisiaj na śmietnik. Takie było założenie. Ja jestem nadal przeziębiony. Moja żona mi wczoraj obiecała, że będzie moją pielęgniarką. Słowa nie dotrzymała, musiałem sobie sam zrobić inhalację. Musiałem sobie sam wziąć leki. Także choruję nadal i tyle. Może pojedziemy gdzieś dalej. Jak już wam wspomniałem, spaliśmy na dziko w takim pięknym miejscu.
nasz kamperek jest. Podłączyliśmy Starlinka. Tutaj jak widzicie jest fajne boisko. Jest to w nocy oświetlone, dlatego się czuliśmy w miarę bezpiecznie. Chociaż co chwilę tu jeżdżą samochody, przyjeżdża tu dużo młodzieży, zarówno pograć w piłkę, jak i potem przyjechali sobie na jakieś piwko samochodami, więc gdzieś tam musieliśmy być mimo wszystko trochę czujni. To nie jest nic groźnego, ale okazało się, że oczywiście nie. Starlink działa, musiałem tylko aktywować ten wyższy pakiet międzynarodowy. Pasą się tu konie, a my jedziemy szukać pralni, bo nie mamy ciuchów. Jak znajdziemy pralnię, no to pewnie jeszcze chwilę coś tam porobimy na kąpie, zanim się wybierze pranie, a jak nie, to pojedziemy dalej. Szkoda, że tutaj nie mogliśmy dzisiaj zaznać dobrej pogody, bo to jest naprawdę super miejsce, no zobaczcie, no. Słuchajcie, podobno tutaj jest pralnia. Wiecie gdzie? Gdzieś tu. Zapytani gdzie dokładnie? Chyba tu, gdzie ten pies. No nie wiem, nie widzę. Ale mi się wydaje, że to będzie tutaj, bo tu jest taki koszyk i mi się wydawało, że to jest koszyk na pranie, żeby zostawić do prania, ale chyba nie, bo to są śmieci. Kurde. Myślałem, że tutaj te ciuchy, co wiszą, to właśnie przez to, że kobita to pierze, a to nie wygląda obiecująco. No nic, idziemy dalej szukać. Może znajdziemy zaraz. Miała tu być seniorita, no i co? Nie wiem, każdy mówi, że pralnia tam jest. Ja jej tam nie widzę. Nie wiem, który to może być dom. No nie ogarniam, też nie sądzę, że oni tam mają pralkę i suszarkę i że nam wezmą i to wypiorą tak, że za parę godzin byśmy mieli już suche. Także jedziemy gdzieś dalej. Proszę zobaczyć, jaka ładna sceneria. I w tej jakże pięknej scenerii zostawiamy nasze walizeczki i jedziemy dalej. Proszę bardzo, jakie stado tutaj, jakie rancho. No jest tutaj bardzo równinnie. Jest tutaj bardzo dużo krów, bardzo mało ludzi. No i sporo koni. Jesteśmy bardzo dużą atrakcją dla tych krów. Zobaczcie, jak się wszystkie patrzą. Zatrzymałem się specjalnie po to, żeby wam pokazać, jaka jest różnica w hodowli. U nas się hoduje w stajniach, wiecie, w stodołach, boksy i tak dalej. Im więcej technologii, tym po prostu te boksy są bardziej jakby tam takie, że można wdeptywać gnój jakby między kratki, to się automatycznie będzie odtegowywało. A tutaj krowy są po prostu szczęśliwe. Zobaczcie, one mają bardzo duży areał, aż tam i tam. O, aż tam ledwo widzę. Odgrodzone, więc one nawet nie czują, że są zamknięte. Biegają, jedzą, żyją sobie jak chcą, są szczęśliwe. Może dlatego to mięso jest takie dobre i trochę w Europie drogie.